dobry Państwu, witam po raz kolejny z studia festiwalowego. Tym razem moim gościem jest dr Maciej Madziński, CEO Lawrence Koster i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Witam Cię serdecznie, Maćku. Maciek właśnie zszedł z głównej sceny, gdzie odczarowywał trochę AI-a, tak? Tak było. Tak. Mamy to hasło, wszyscy się z tym zachłysnęliśmy i ja, wykorzystując obecność Maćka, poproszę go o odczarowanie tego AI-a trochę dla Państwa też, dla tych Państwa, którzy nie mogli być u nas na konferencji, bo naprawdę to odczarowanie nastąpiło. A jest wybitnym praktykiem, który jakby rzeczy związane z AI-em wykorzystuje w praktyce, doradza firmom, jak je wykorzystywać, więc będziemy mieli za chwilę możliwość trochę tego AI-a w biznesie odczarować. Ja Ci oddaję trochę scenę. Proszę Cię, powiedz, gdzie my jesteśmy z tym AI-em w ogóle. Interesuje mnie tak naprawdę najbardziej, gdzie my jesteśmy tak realnie. Nie z tym hypem, że tam, prawda, wszyscy się tym zachwycamy, każdy w domu już tego AI-a prawie ma, albo widział, albo dotknął. Większość firm mówi, że coś z nim robi, ale jak zapytasz, tak naprawdę przynajmniej z mojej perspektywy, jak zapytam do czego, to w zasadzie nie wiedzą. Mhm. To jest strasznie trudny temat i ja myślę, że nie mamy teraz godziny, żebym tłumaczył, jak działa AI, a prawda jest taka, że moim zdaniem, żeby w ogóle coś z tym AI robić, to trzeba sobie zrobić taką refleksję, jak działa AI. I swoją drogą to jest taki paradoks, że te nowe generatywne modele typu ChatGPT, typu Gemini od Google'a, one są bardzo dobre, żeby je spytać, jak to AI działa, bo one jakby, jak je poprosicie, żeby, nie wiem, językiem dla 20-latka w trakcie studiów wam to wytłumaczyły, to wytłumaczą dobrym takim zrozumiałym Mi się podobają językiem. te prompty wytłumacz jak dla 5-latka. No to może być trudne, bo myślę, że 5-latkowi ciężko to jest sieć neuronowa. Zasób pojęciowy jeszcze za mały. Ale to jest taki mój pierwszy krok. Ja w każdym wykładzie, który robię, tutaj też o tym opowiadałem, zawsze mam taką sekcję, przynajmniej 1/3 wykładu o tym, jak to działa. I oczywiście nie da się wytłumaczyć, jak całe je działa, bo te są różne modele, różne zastosowania i tak dalej, ale staram się przynajmniej wytłumaczyć tą ramę tego AI, którym się tak najbardziej zachłysnęliśmy teraz, czyli tego generatywnego AI, tego AI, który generuje treści. Bo jakby dopóki nie zrozumiemy, że na dzień dzisiejszy to jest bardzo mądra, ale jednak wielka matematyczna przewidywarka, zaczynamy mieć takie... Ja będę podkreślał takie rzeczy i wyłapywał. Matematyczna przewidywarka. Matematyczna Strasznie mi się przewidywarka. podoba. Tak, to jest taka wielka matematyczna przewidywarka, bardzo mądra, ale nadal matematyczna przewidywarka. W związku z czym, co więcej, na dzisiaj specjalizowana w bardzo wąskich zastosowaniach. Okay. Z czasem mówimy o tym, że dojdziemy do tej sztucznej inteligencji ogólnej, która tam będzie przekraczała samodzielnie bariery, umiała się między kontekstami przechodzić i tak dalej. Czyli to jeszcze cały czas są zapowiedzi. Co chcę powiedzieć, my dzisiaj to trochę udajemy w taki sposób, że szyjemy w ramach jednego narzędzia kilka rozwiązań, które kooperują ze sobą i udają nam tak naprawdę, że są jednym narzędziem, ale dziś tak naprawdę większość tego, czym my się fascynujemy, jest takie coś, co my, no powiedzmy potocznie nazywamy sztuczną inteligencją wąską, czyli konkretne zastosowania, bardzo dobra w tych konkretnych zastosowaniach, ale jednak konkretne zastosowania. Ten taki prawdziwy przełom przyjdzie wtedy, będziemy mieć taką ogólną sztuczną inteligencję, czyli trochę jak człowiek, wiesz, dzisiaj grasz w szachy, a jutro jesteś świetnym pływakiem, oczywiście jeżeli włożysz odpowiednio do pracy i tak biorąc dalej. pod uwagę to, że dzisiaj definiujemy przyszłość już w kwartałach, to Twoim zdaniem jakiej perspektywy czasowej to dotyczy? Ja nie wiem. Znaczy to jest tak, że ja nie wiem, bo z jednej strony jak patrzę w to, co się dzieje, ja jestem praktykiem biznesu, ja się nie czuję naukowcem od AI, bo akurat naukowość zajmuję głównie zarządzaniem strategicznym, natomiast całe swoje życie pracuję w cyfrowych transformacjach od kilku lat w firmach związanych z AI-em, to jakby ja biznesowo jako praktyk mogę powiedzieć, jeszcze nie widziałem tak szybko rozwijającej się technologii jak AI i takich nakładów inwestycyjnych liczonych w miliardach dolarów na tą technologię. Z drugiej strony, jako praktyk muszę powiedzieć to, co ty powiedziałeś, tych prawdziwych use case'ów jest naprawdę bardzo niewiele. Dokładnie. A dlaczego jest ich bardzo niewiele? Dlatego, że mówię o tej generatywnej sztucznej inteligencji, tym się ostatnio zachłysnęliśmy, bo tam jest też bardzo wiele różnych wyzwań. No, na przykład te halucynacje, tak? Czyli jakby coś generuje, no ale mogę wygenerować z błędem. No i teraz to jest pytanie, jak mam sobie z tym poradzić. I teraz... No znowu w biznesie musimy przyłożyć do tego określone ryzyko, nie? Tak, dokładnie tak. I teraz, więc jakby czegoś tak poukładać naszym słuchaczom. Po pierwsze, ja bym w ogóle tak sobie zrobił tak, żebym sobie poczytał w internecie, co się w świecie AI wydarzyło w tych 10 latach. Bo to jest tak, że tych AI-ów, jakby te AI umieją różne rzeczy na różne sposoby. No i czymś innym jest generatywna sztuczna inteligencja na przykład, a czymś innym jest predyktywna sztuczna inteligencja. No jakby idea może podobna, ale jakby to inne pojęcia. Trzeba zrozumieć, trzeba sobie wyjaśnić. Druga rzecz, co bym zrobił, to bym sobie pogadał z takim właśnie czatem, czy po prostu posłuchał. Na szczęście to jest piękno XXI wieku, że jest masa
dobrych, sprawdzonych informacji bezpłatnych, typu, nie wiem, Google takie materiały oferuje, Microsoft oferuje, wiele innych firm bezpłatnie pod tytułem jak te AI działają, żeby zrozumieć takie podstawowe pojęcia, machine learning, zrozumieć pojęcie sieć neuronowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba być ekspertem, ale na przykład właśnie to, że jak rozumiem, że to jest wielka przewidywarka, jak ktoś mi mówi, o, w przyszłym roku Terminator przyjdzie do twojego domu i cię zabije, Będziemy mieli Skynet. tak, to pewnie myślisz sobie, aha, to chyba jeszcze nie. W sensie może kiedyś tak, ale jakby jak już rozumiem mniej więcej jak to działa, nie muszę w szczegółach rozumieć, ale jak rozumiem mniej więcej jak to działa, to chyba nie. Ale z drugiej strony jak sobie myślisz, aha, czy to jest możliwe, że jestem dzisiaj pisarzem tekstów i nowe O1 preview od OpenAI pisze teksty prawie tak dobrze jak ja, a nawet może trochę lepiej, no to pewno dla mojej pracy to będzie rewolucja. Jakieś zagrożenie, Więc, ale tak, też zagrożenie, jakieś tak? zagrożenie, tak. Więc jakby wiesz, więc nie wpadajmy w absurdy pod tytułem za chwilę będzie Terminator stał pod twoim oknem, ale też nie ignorujmy. Mnie najbardziej boli w tej całej technologii to, że ludzie tak kochają w takiej polaryzacji. Mam dwie grupy znajomych, takich, co mi właśnie opowiadają, że chwilę świat się skończy. Ja będę częścią tego końca tego świata. Takich, którzy mówią, że bo ten najnowszy model, to nadal jak mu mówię, żeby wygenerował 128 znaków lorem ipsum, tekst to i tak generuje 126 albo 130, to jest gamoniem. Jakby i to podejście jest bez sensu i tamto podejście jest bez sensu, bo to jedno podejście jest takim niepotrzebnym straszeniem, a to drugie podejściu zagraża ci na coś, co może być dla ciebie docelowo bezrobociem technologicznym. Bo ja bardzo Bezrobocie wierzę technologiczne. Tak. Znowu wyłapuję kolejne bezrobociem pojęcie, technologicznym. które sam sobie też zanotuję, bo długo się zastanawiałem, jak to nazwać, bo mam w swoim otoczeniu też takich ludzi, którzy, ja ich nazywam AI sceptykami, tak? Którzy mówią, to jest w ogóle, tak jak wspomniałeś, to się nie nadaje nigdy, po co, a gdzie autentyczność, tak? No, kilku takich pisarzy tekstów mam, którzy po prostu mówią, to totalnie, nie ma tam autentyczności, jakby nie jesteśmy w stanie tego odróżnić, gdzie tam jest człowiek i tak dalej. I takie dyskusje się pojawiają. To mnie przeraża, To powiem ja Ci ci powiem szczerze. dwa No. przykłady. Jeden mój prywatny, a drugi biznesowy. Ja dużo piszę tekstów, bo lubię pisać teksty, jestem też pracownikiem, prawda, uczelni, w związku z czym dużo piszemy i tak dalej. Napisałem ostatnio tekst popularno-naukowy, nie naukowy, popularno-naukowy, właśnie o tym, co się zmieniło w ostatnich 2 latach od wdrożenia AI. Zrobiłem taki eksperyment, zresztą w tym tekście wprost napisałem, bo też uważam, że to jest bardzo ważne, żeby uczciwie komunikować, jeżeli używa się AI Ale w swojej pracy. oczywiście. Co też nie jest takie oczywiste, za chwilę dam Ci inny przykład, ale napisałem w tym tekście wprost, że zrobiłem tak, że połowę napisałem go sam, a drugą połowę napisałem mu równoważniki, zdania, o co mi chodzi, główne punkty i poprosiłem właśnie nowszy model OpenAI, on jest obecnie ten O1 w wersji preview, żeby mi to napisał. No i pierwszą część pisałem 4 godziny, akurat szybko piszę, więc poszło całkiem sprawnie. No i właśnie, jesteś, mogę powiedzieć, wytrenowany w pisaniu, tak? Tak. No ale drugą część pisałem godzinę, znaczy model pisał godzinę. No i dałem ten tekst mojej żonie potem. No i z bólem muszę powiedzieć, że moja żona powiedziała, że ten drugi jest Jest nawet lepszy? trochę lepszy od mojego. I wiesz, i to jest tak, ja się nie będę obrażał. W takim sensie Ale o to najwyraźniej chodzi doszło właśnie. do tego, że ten model już tak dobrze pisze, że ja już jakby oczywiście ja trochę tak jak ten twój kolega sceptyk, czy twojego sceptyk powiedziałem, nie, to jednak moje pisanie, więc tam tu pozmieniałem, tu dopasowałem. Nie, ale właśnie o to chodzi, bo ja też się wspomagam, ja też researche robię i ja po prostu, tak jak mówisz, równoważniki zdań, tą treść, którą chcesz przekazać, później nad tym siedzisz, tak? No bo tak to w 3 minuty byś wygenerował i mógł to puścić, I to jest moim tak? zdaniem ta przewaga człowiek jest versus to. maszyna, że moim zdaniem ta maszyna już dzisiaj napisze tekst za ciebie lepiej albo porównywalnie dobrze jak ty. No, Ale nie zrobi tego, co powiedziałeś. Nie zresearchuje tych informacji. Znaczy, jasne, one mają ten moduł, że w ChatGPT możesz szukać w internecie, ale ja to nazywam łączeniem kropek. Że moim zdaniem dobra prezentacja, czy dobry tekst polega na tym, że wziąłeś tematy może niekoniecznie wprost ze sobą powiązane, ale wbrew pozorom na temat. Przetworzyłeś, wrzuciłeś w coś- szkielet i Tak. I może samo przekształciłeś, pisanie nie? tam definicji, czym jest RAG, jest wtórne, bo to jest jakaś tam jedna definicja i możecie napisać model językowy, ale Oczywiście. sklejenie tej definicji z jakąś koncepcją jest twoje. I na dzisiaj ja wiem, że można powiedzieć modele, no bo pracuję w tym na co dzień jakiś kreatywny koncept, ale moim zdaniem ludzie, którzy umieją łączyć kropki, robią to nieporównywalnie lepiej. I to widać, że jak jesteś pisaczem, na przykład copywriterem, nie wiem, pisałeś opisy produktów na strony, no to twoje stawki na giełdach freelancerskich robią tak, no bo to jest powtarzalne, Oczywiście, że trudne tak. i tak dalej. Ale jak jesteś twórcą tekstów, które są ciekawe, to może kiedyś pisać ten tekst 2 dni, że będziesz pisał pół dnia, ale nadal dopóki tego researchu nie zrobisz, nie poskładasz tych kropek, to nie przegrasz. Pełna zgoda. I tu przykład biznesowy teraz, to co powiedziałem na scenie. Mamy teraz taki projekt w firmie, muszę go zanonimizować, gdzie słuchamy rozmów z call center w wielu językach, Jasne. transkrybujemy teksty, następnie od tych transkrypcji tekstów AI ocenia te rozmowy. W normalnym układzie masz człowieki, ludzi, którzy
1% rozmów biorą, I oceniają. odsłuchują normalnie, dokładnie, wyciągają tak. wnioski, piszą raporty. Tak, a no. my odsłuchujemy 100% rozmów. Ale to jest genialne, bo to To jest jest skala, genialne. nie? Ale teraz zobacz, i teraz może powiedzieć tak, a to AI bez sensu, bo człowiek ocenia średnio na 95% dobrze. Czyli ci ludzie też się mylą, coś tam źle zaznaczą i tak dalej, ale średnio ta grupa ludzi daje Mhm. 95% skuteczność tych. My oceniamy na 83-86. Ktoś powie, o, to ja jest beznadziejny, bo 10 punktów procentowych gorzej ocenia. Ale Ale teraz wiesz- wracam do próby, nie? No właśnie, tak wyobraź sobie, że masz 10 tysięcy rozmów. No i właśnie. człowiek odsłucha 100. My odsłuchamy 10 tysięcy. No właśnie. Człowiek wyłapie 95% przypadków poprawnie, no i nawet z tą skutecznością powiedzmy 82, wyłapiemy 8200 poprawnie. Dziękuję, do I- widzenia. no To właśnie. ja w zasadzie A teraz nie mam zobacz więcej pytań. nie? takie typowe wyzwania jakiego call center. Na przykład chciałbyś zobaczyć, jaki jest sentyment ludzi, którzy kupują Twoje produkty w tym tygodniu. Jak masz call center na 100 rozmów w tygodniu, to no problem. Jak masz call center na 100 tysięcy rozmów w tygodniu, ogromny call center, Ale nie oczywiście, ma nierealizowalne. no. tutaj no problem. Ten sam AI może teraz przeczytać to wszystko, co przetranskrybował i powiedzieć, najczęściej pytali, nie wiem, sanonimizuję o kształty puszek w słoikach. Ale oczywiście, ale pokrywek w wręcz słoikach. możesz na tym zbudować cały raporting, żeby cię świecił na czerwono z określonymi, prawda, Dokładnie. wystąpieniami, tak? I tu już nawet tymi danymi się nie przejmujesz, widzisz już output, który jest zrobiony, nie? Dokładnie. I teraz zobacz. I teraz jest trochę tak, że i nie ma ten racji o tym Terminatorze, no bo nadal jakby ktoś musi ten arkusz wymyślić, to jednak jest trochę gorszy od człowieka, raz tak, że się pomyli i tak dalej, no ale nie ma ten racji, który może to jest bez sensu, no bo ten przykład pokazuje ten gigantyczny uzysk. I dlatego ja uważam, że to co ja bardzo, że w ten nurt, na przykład Ola też Przegalińska z Koźmińskiego proponuje, że human plus AI. Że ja wierzę w to, że będą ludzie, że będą wsparcie AI i oni będą osiągali niesamowite efekty. I niestety ci ludzie, którzy się odetną od AI, moim zdaniem będą zastępowani, ale nie przez tego AI, tylko przez ten model właśnie człowiek plus sztuczna inteligencja. I to ja Ci mogę jakich przykładów dawać setki. Na przykład u nas graficzka robi już większość grafik sztuczną inteligencją. Ja już nazywam AI grafikiem poziomu trzeciego, bo pierwszy robi sam wszystko, drugi korzysta z AI do tego, a nasza graficzka już korzysta z jednego AI, który pisze prompty do innego AI, który generuje grafiki, dzięki temu nie wiem, jak potrzebujemy. Powiem Ci szczerze, że ja zawsze miałem problem z tą kreacją i zawsze miałem problem z tym, że za to trzeba było bardzo dużo płacić, a dzisiaj robię to sam. Tak? I tak jak mówisz, no sam generuję prompta w czacie, mówiąc wprost z narzędziami, prompta, żeby ChatGPT wygenerował mi prompta do Midjourney i później Midjourney robi mi obraz, tak? To nie potrzebuję grafika, do prostych rzeczy, tak? To ja tutaj nie chcę zabierać pracy grafikom, ale sam proces zlecania grafikowi, wytłumaczenia, o co mi chodzi, jak to ma wyglądać, zajmuje tyle czasu, że ja w 5 minut mam to gotowe, nie? Może nie jest doskonałe, może nie jest cudowne, jeżeli chodzi o koncept, ale moim zdaniem jest wystarczające, nie? I to, co mówisz, takich właśnie obszarów razem demokratyzacji informatyki będzie coraz więcej. My to widzimy w analizie danych, że coraz częściej jest tak, że nie trzeba tych danych analizować, tylko trzeba z nimi rozmawiać. Oczywiście mogę powiedzieć warstwy semantycznej, tam jest jakaś technologia pod spodem, ale będziesz w stanie pogadać ze swoimi danymi, a nie musieć umieć robić im analitykę, żeby coś z nich wyciągnąć. To samo widzimy w programowaniu, gdzie nagle się okazuje, że ja trochę zawsze z takim, wiesz, grain of salt patrzę na te liczby. Nawet dodawałem taki przykład na LinkedInie, napisał CEO Amazona, że oni na refaktoringu kodu odzyskali odpowiednik tam 4000 czy 4500 lat pracy programistów. Mówię, patrzę na to z takim grain of salt, bo to się daje tak abstrakcyjnie dużo, że Tak. ale nawet jak zyskali 1/10 z tego, czyli 450, no to A jakaś przerzucając to automatem, nie? Tak, to Bo jest jakaś to jest to clue, nie? kosmiczne ilości, więc jest to moim zdaniem pociąg prawdziwy, jest to moim zdaniem pociąg, którego ciężko w nim nie być, ale jest to pociąg, który ma wiele ograniczeń. Jeden taki jeszcze Ci przykład, no teraz się tymi regami zachwycają, czyli tymi takimi rozwiązaniami, które poza tym, że masz model, z którym gadasz, to on jakby ma taką, ja to oczywiście upraszczam świat, No ma taką jasne. bazę wiedzy, z której czerpie informacje i dzięki temu ten model jest bardziej faktograficzny, no bo mniej halucynuje, no bo jakby odpada nie tylko ze swojego modelu, jakby Rozumiem, wtedy ograniczasz go Tak. tylko do tej bazy, tak? Czy tam możesz mu jakby jakiś tam możesz procent możesz go ustawić? poprosić o to, żeby on na przykład był bardzo z tej bazy, a możesz po prostu prosić, żeby ona rozbudowała jego wiedzę i tak dalej. To są już różne tam możliwości i tak dalej, no ale bazowo chodzi o to, że jak on czegoś nie wie, a ma to w tej bazie, to może tą bazę o to odpytać. Jasne. I wiesz, i to ma przed podać, że nie będzie halucynacji. A my widzimy, czyli tych sytuacji, w których model glosując tam kolejne sobie prawdopodobieństwo, coś tam sobie zmyśla. No i jakby, a my widzimy w prawdziwych wdrożeniach, że jasne, jest ich nieskończenie mniej, ale Okej. nadal są. No i teraz Okej. wiesz, i teraz to oznacza, że tam jeszcze jest duża praca domowa do zrobienia w tej technologii. Wiesz, ja
ja nie jestem naukowcem od AI, więc się nie chcę wymądrzeć. Ja na przykład jestem z tego obozu, bo są obozy, które mówi, że to nigdy nie będzie działać idealnie. Że te halucynacje zawsze pozostaną. Tak jak rozumiem, jak mi to moi inżynierowie AI tłumaczą w firmie, to rozumiem, że zawsze pozostaną, ale będziemy w stanie je coraz bardziej wygładać. No bo na przykład, nie wiem, jeden model może przeczytać drugi model, żeby Tak, crosschecka zrobić, prawda? crosschecka. No, a potem, wiesz, człowiek czasem też się myli, no nawet w tej rozmowie. Na pewno Ale jest tak, że oczywiście, wiesz, że jakaś tak. padnie myśl, która ktoś coś miał w głowie, ale skrócił myśl i ktoś powie, a to nie było precyzyjne w 100%. Tylko jest pytanie, czy to jest, wiesz, 1 na 100, 10 na 100? Ale to jest znowu, wiesz, klasyczne zarządzanie ryzykiem, tak? Ile cię kosztuje zdefiniowanie kolejnego ryzyka i obsługa jego, a stosunkowo mniej kosztuje cię nie zajmowanie się nim, ale ze świadomością, tak? Bo tutaj dochodzimy do tego punktu, tak, mam świadomość, że tam jest ten space, w którym te halucynacje się mogą pojawić i żyję z tym. Tak. A ja to mówię tylko po to, bo teraz tak sobie myślę, jak słucham na tych wszystkich spotkaniach, konferencjach, różnych tam refleksji o tym AI-u, że jak to rozumiesz, co właśnie mówisz, albo ja to rozumiem, albo nasi słuchacze to rozumieją i sobie właśnie poczytają trochę o tych halucynacjach, o tym, jak to powstaje i tak dalej, no to robiąc pewne wdrożenia, będą mieli jasne oczekiwania. I tak jak mówisz, zarządzą tym ryzykiem. Czyli na przykład powiedzą, my rozumiemy to, że ten, nie wiem, czat, który w coś nam podpada, nie wiem, przegląda wewnętrzne bazy wiedzy i czasami się pomyli, mimo tego, że rzadko się pomyli, bo jest to właśnie odpowiednio, my to nazywamy uziemniony w firmie. Ale akceptujemy tak, ten pewien poziom tak, ryzyka, tak. że się może pomylić. A wiesz, jak ktoś tego nie wie, no i teraz No i weźmie wszystko za fakty, i będzie nie? strasznie zdziwiony, tak? I to wszyscy się śmieli, jak ten chat GPT wygenerował pierwszy temu biednemu prawnikowi, bodajże z Nowego Jorku, tak z głowy strzelam, akty prawne. Tam wszyscy powiedzieli, że beznadziejna technologia, no ale no, w tamtym zbiorze, jakby przy tamtych założeniach, to zadziałało poprawnie. No jakby tak Z tego wybrał, tak, bo mógł, tak bo wyhalucynował. tylko w sensie, tyle tak, wybrał. tak. Taką Tak miał bazę stworzył, do no bo wybrania, jakby, tak, nie? tak stworzył, no bo generował te kolejne fragmenty, jakby wymyślił takty w związku z czym. No i gdyby ten prawnik to wiedział, no to by inaczej do tego, Ale do oczywiście. tego podszedł. Więc jakoś, żeby to nasz mój To teraz przydługi, takie no podsumowanie właśnie, krótkie, jakoś, tak? tak. To ja bym powiedział trzy rzeczy, że na pewno warto śledzić. Ja polecam, są na przykład takie różne newslettery, ja akurat czytam Rundown AI, The Rundown AI, nie mam z tym żadnej afiliacji, więc to polecam z czystego, dobrego serca. Dopiszemy pod filmem, Tak. gdzie będzie można się zapoznać. To jest taki newsletter, który tam zbiera najważniejsze informacje z AI. Tam uważam, że prosta forma, jakby nie ma co nic skomplikowanego jakby szukać, no i nie jest bezpłatny, to jest jego zaleta, bo też płatny, to świetny ma newsletter Bloomberg o sztucznej inteligencji, ale on chyba jest płatny, bo ja mam tam subskrypcję Bloomberga, więc to w ramach tego przychodzi. Więc pierwsze to warto śledzić, to jest pierwsza konkluzja, bo to się tak szybko zmienia, że jak się nie śledzi, to jest problem. Drugie, warto poświęcić, ja nie uważam, że 100 godzin, ale nie wiem, pół dnia, żeby zrozumieć te podstawowe pojęcia. Żeby nie rozmawiać przy stole na takich poziomach abstrakcji, tylko żeby rozumieć tak mniej więcej, że to działa tak, to działa tak. Są eksperci, są specjaliści, że mają to rozumieć w szczegółach. Ale oczywiście, to tak ty jak powinieneś wszędzie, to mamy rozumieć- generalistów i mamy inżynierów, specjalistów, tak? Ale ty powinieneś to rozumieć tak mniej więcej, żeby ktoś ci, przepraszam za ten kolokwializm w tym wywiadzie, kitu nie wciskał, jak z tobą pracuje przy tej technologii. Więc to jest drugie, trochę się pouczy zrozum. I trzecie, zastanów się, i to jest taki fragment artykułu naukowego pisałem z moim dobrym mentorem, profesorem Witaldem Bileckim z Koźmińskiego. Zastanów się, jakie kompetencje, umiejętności, skille to umiejętności, odróżniają cię od sztucznej inteligencji i od robotów, generalnie maszyn. No bo jeżeli masz taką refleksję, że w sumie niewiele cię odróżnia w twojej codziennej To pracy zacznij od się robota, bać, tak bym powiedział. Nie zaczynaj się bać, ale zacznij myśleć, co zrobić, żeby coś cię odróżniało. Bo jeżeli nie masz takiego pomysłu, co zrobić, no to jest ryzyko, że ta fala cię I to w stosunkowo krótkim czasie. zrniecie. Tak. Ostatni zdanie takiego przykładu, co mnie szokowało, przykładu tego ryzyka. No, na przykład w świecie IT nie było nigdy już od pewnego czasu stażystów. Takie zjawisko nie występowało. No chyba, że w najlepszych firmach. Jakby każdy znajdował pracę od razu i jakby nie było No, problemu. zaraz był senior deweloperem. No może nie, ale wiesz, to jakby problem braku pracy nie występował. Ja w tym roku nigdy nie dostałem tyle ofert pracy na staże od ludzi, którzy sami napisali, znaleźli firmę, poprosili o pytanie, czy mogą zrobić staż. I oczywiście chciałbym tak sobie powiedzieć z punktu widzenia ego, że taką mam świetną firmę, że ludzie chcą tam pracować, ale nie sądzę. Myślę, że jest trochę inny problem. To, co my widzimy, że te modele stały się na tyle dobre, że kod juniorski w różnych dziedzinach programowania robią na tyle dobrze, że nagle się okazuje, że tych juniorów nie potrzeba już tak dużo. No i ci Ale wiesz, juniorzy że to mają się problem. samo nakręci, Oczywiście, bo tak, z tego będzie mega problem. Ale na dzisiaj stan jest taki, że nagle ci juniorzy zaczęli proaktywnie szukać, przynajmniej ja to widzę po mojej firmie, proaktywnie szukać miejsc pracy. to jest ciekawe nie spostrzeżenie. No. I oczywiście być może jest jakieś inne wyjaśnienie tego zjawiska, ale tak jak ja ten rynek obserwuję, to tak ja to widzę. I to jest przykład czegoś takiego właśnie, że
jak nie pomyślisz, co cię może spotkać. Na przykład oni właśnie myślą mądrze, że trzeba szybko znaleźć jakiś staż, żeby szybko przejść na mida, albo mieć jakąś specjalizację i tak dalej, żeby wyjść z tego problemu, ale jak nie pomyślisz, co cię może spotkać, no to możesz się zdziwić, więc chyba mamy 3 rzeczy, prawda? Czyli to było tak, poucz się trochę i zrozum, czytaj jakieś aktualności, na przykład The Rundown AI, no i trzecia rzecz, pomyśl, co cię wyróżnia od maszyn, systemów automatycznych, sztucznej inteligencji, bo to będzie wydać twoje przewagi w przyszłości. Pewno skille miękkie, pewno kompetencje typu empatia, ale pewno coś jeszcze. Ja bardzo w to łączenie kropek wierzę i tu postawię. Czyli łączmy kropki z tymi 3 rzeczami, które tutaj podsumował Maciej. Zostawiam Państwa do przemyślenia i przede wszystkim nie bójmy się. Próbujmy, uczmy się. Tak jest. Nie Dzięki śliczne Dzięki wielkie. za wywiad. Do zobaczenia. Do zobaczenia.